Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy kompleks Osówka. No ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli kogoś z ogromną wiedzą, a w tym przypadku jest to nasz przewodnik Rigo. Powiedz, co nam dzisiaj pokażesz? Podziemna Osówka, podziemne miasto Osówka, największy kompleks udostępniony do zwiedzania. Mamy najdłuższe trasy turystyczne, ale najdłuższe trasy turystyczne, trasa ekstremalna, trasa multimedialno-historyczna przygotowana jest dla turystów, ale wy zobaczycie więcej niż turysta. Wejdziecie w pomieszczenia, wejdziecie w korytarze ogólno-niedostępne, czyli to, co najbardziej was interesuje. Czyli co? Może był lepszy wstęp od ciebie. No, możesz robić kanał. To zaczynamy! Za chwilę wejdziemy do wnętrza Osówki, ale krótko o partnerze Goldsaver, będącego częścią Golden Mark, czyli dostawcy złota działającego w Polsce od 15 lat. Goldsaver to sklep umożliwiający kupowanie złota inwestycyjnego po kawałku, bez wchodzenia od razu w duże kwoty. Jak to działa? Zakładasz konto na Goldsaver i kupujesz złoto wtedy, kiedy chcesz, od 50 zł. Każdy taki zakup dokłada się do części całego salda w złocie, a w panelu widać dokładnie, ile złota jest zgromadzone. Czyli nie kupujemy od razu całej sztabki, tylko zbieramy ją stopniowo. Wchodzisz w zakup, wybierasz kwotę, potwierdzasz płatność i od razu widzisz aktualizację na swoim koncie. W panelu jest podgląd, ile już zostało uzbierane i kiedy zbliżasz się do pełnej sztabki, po prostu przechodzisz do realizacji odbioru. To działa jak normalne zamówienie w sklepie. Wybierasz sposób odbioru dostawy, uzupełniasz dane i finalizujesz. Najważniejsze, kiedy uzbierasz pełną sztabkę, czyli 1 uncję, możesz ją odebrać jako fizyczny produkt. A jeśli w trakcie zmienisz zdanie, to zgodnie z zasadami sklepu, możesz też sprzedać zgromadzone złoto w dowolnym momencie, nawet zanim uzbierasz całość. Dlaczego niektórzy wybierają ten model po kawałku? Bo nie muszą robić od razu dużego jednorazowego zakupu. Po drugie, elastyczność. Kupowanie nieregularne albo regularne. Po trzecie, kupowanie na spokojnie, w tym momencie, kiedy się chce, bez zobowiązań. Firma przygotowała też specjalny kod rabatowy Urbex History. Nowy użytkownik przy rejestracji dostaje 100 zł rabatu na swoją pierwszą sztabkę złota. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie tego filmu. No i co najważniejsze, to jest płatna współpraca reklamowa sklepu Goldsaver, a nie żadna porada inwestycyjna. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem oraz brakiem gwarancji zysku. Wracamy do wyprawy. Wchodzimy do Osówki wejściem numer 2. Tak, tylko trochę na Właśnie zakupy musisz się uda. wytłumaczyć, o co chodzi z tą siatką Lidla, to nie? Tak, zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni, ponieważ będziemy mieć dostęp do zalanych korytarzy, tylko nie... Mamy wodery, tylko nie mamy jak ich zabrać, więc będziemy targać taką siatkę już nie przez ma. całą naszą wyprawę. Uran? To jest tak, stary napis, że uwaga, uran, no bo to jak kompleks był otwarty, czyli tutaj nie było jeszcze bram na wejściu, no to różni eksploatorzy pisali, uwaga, uran, no po prostu bardziej wprowadzić dezinformację, żeby się zabawić, no jak uran, no to czegoś Rosjanie musieli tutaj szukać. Na wejściu mamy 0,19 mikro. Przyłożymy do napisu z napisem uran. Tak, bo przecież jak jest napis z napisem uran, to na pewno tutaj jest uran. Przy tym napisie. O! Nie ma nic. Ale dlaczego mówię o uranie? Dlatego, że no może nie konkretnie tutaj, ale byliśmy w kopalniach w Sudetach, skąd Związek Radziecki rzeczywiście pozyskiwał blendę uranową potrzebną do budowy broni jądrowej. I tu zaczyna już chodnik nam zakręcać i doszliśmy do Wartowni numer 1. wartownia numer 1. A, czyli to już jest to miejsce, gdzie turyści nie wchodzą, ale my... Turyści wchodzą na trasie ekstremalnej, ale tylko i wyłącznie tutaj do tego płotka, natomiast wy możecie wejść ciut dalej. Czyli chodźcie do wartowni. Jest to wartownia, która jest zawalona, ale zaraz też wam pokażemy taką w dobrym stanie i pójdziemy do drugiej wartowni. Tutaj mamy akurat okienko strzelnicze, a po prawej stronie tutaj mamy akurat kawałek gnejsu, tam mamy okienko do wyrzucania granatów. To jest kąt nachylenia bardziej w teorii niż w praktyce. A, czyli o tym mówisz? Chodziło Jest rura, żeby- rzeczywiście. żeby po prostu ten granat się ześlizgnął. Wchodzę za barierkę, aby pokazać wam jedną ciekawą rzecz. Mianowicie cały czas idziemy chodnikiem północnym. Za chwilę odbijemy tam, w tamtą stronę. Natomiast tutaj zobaczcie, że jest, po prostu są skały wklejone na zaprawę. Tak samo wszędzie na Osówce mamy taką obudowę, siatkę z wkrętami. To wszystko zostało przygotowane tutaj właśnie przez właścicieli ze względów bezpieczeństwa, aby wpuścić ruch
ruch turystyczny. Natomiast chcę nawiązać do tego, że w Rize nie było tak, nie było takich zabezpieczeń. Było wszystko podstemplowane głównie po prostu drewnem, które zresztą też widzieliście na innych kompleksach, na naszych filmach. Na przykład ostatnio byliśmy na Jaworniku, to co było u góry jest już na dole, tak? I wszystko jest zbutwiałe po prostu i zgnite. Mamy drugą wartownię, drugą ukończoną, obetonowaną wartownię, gdzie normalnie mogą wejść turyści na trasie i turystycznej, historycznej i ekstremalnej. Wyjątkowe okienko, dlaczego? Bo w okienku jest karabin maszynowy MG42 i tutaj mamy idealnie widoczne okienko do wyrzucania granatów pod kątem 45 stopni. On jest po lewej stronie. O kurczę. Więc to fajnie wygląda, a tutaj mamy okienko do rzucania granatów. A i to jest to, o czym po prawej mówiłeś, stronie, tak. że jest pod Więc skosem, widzisz co ten nie? kąt nachylenia, Tak. no bardziej w teorii niż w praktyce, bo tutaj no, kompleks nie jest ukończony, a więźniowie mieli strzelać do tych, którzy weszli do kompleksu, ale z tymi wartowniami przesuniętymi względem siebie, żeby wzajemnie się nie zastrzelili. Czyli tam to jest trochę na bok, to jest trochę... Dokładnie. To, co wyróżnia Osówkę, to możliwość zobaczenia korytarzy, które miały wyglądać w swojej finalnej formie, czyli właśnie tak jak tutaj za moimi plecami. Korytarz ze sklepieniem o wysokości 6 metrów, a nad sklepieniem miał być tak zwany korytarz techniczny, gdzie miało być kable, technikalia i tak dalej, i tak dalej. Co ważniejsze i istotniejsze jest to, że ten korytarz jest praktycznie ukończony. W Osówce są 2 korytarze tego typu oraz 3 z kanałem wodnym, do którego finalnie się udamy. I tutaj można zadać sobie pytanie, ponieważ wielu ludzi spekuluje i prawdopodobnie będzie spekulować przez następne dziesiątki lat, po co właściwie miał powstać Olbrzym, czyli Rize. I według najświeższych takich danych, według dokumentów, to miały być po prostu kwatery główne właśnie dla dowódców Rzeszy. No ale tutaj można zadać pytanie, skoro właśnie tutaj są takie korytarze i tak dalej, czy rzeczywiście tyle siły, tyle prac, środków i tyle, mówiąc kolokwialnie, betonu trzeba było wlać, żeby robić właśnie schrony dla dowódców Rzeszy, a jeszcze tak można podbić te spekulacje, ponieważ za chwilę się udamy do ogromnej hali i tutaj można spekulować, czy to na pewno miał być schron, a może właśnie jakieś tajemne Wunderwaffe. Zobaczcie, teraz tutaj gdzie idę, jest to dosyć zaskakujące, ponieważ nawet o tym nie wiedziałem. Na samym początku filmu staliśmy przy takiej wartowni numer 1, która była w dosyć średnim stanie i mogliśmy właśnie pójść również na takie gruzowisko, tak bym to nazwał. I właśnie to jest to samo, tylko po drugiej stronie, czyli gdyby tego wszystkiego tutaj nie było, jest to przejście właśnie z wartowni do hali numer 1 i byśmy mogli właśnie przejść tutaj, gdzie stoją chłopaki. Wychodzimy jakby z jednego poziomu i schodami udajemy się na wyższy poziom, ponieważ Osówka jest dwupoziomowa, co też jest w sumie takim, można powiedzieć, że ewenementem, jeżeli chodzi o Rizę. Zgadza się, ale to, tutaj gdzie są schody, to tak zwany uskok. Uskok właśnie różnicy 13 metrów między górnym poziomem kompleksu a dolnym. Ale będziemy cały czas podążać północnym korytarzem, natomiast chłopaki zobaczą korytarz, którego na co dzień tak naprawdę nie widać. Tam jest jakaś kolejna odnoga. Czy co tu jakiś chcieli zrobić szyb? Być może to by było połączone z tym kanałem technicznym, który jest na dole. Aha, rozumiem, okej. I zobaczcie, że tutaj już strop jest niżej niż na dole. Tak, ale to jest tak, bo jesteśmy w korytarzu. Nie jesteśmy w hali, ale jesteśmy w korytarzu. Jednak to, co wyróżnia Osówkę od innych kompleksów, to 3 monumentalne, równoległe do siebie hale. Hala zachodnia, centralna i wschodnia. Natomiast korytarz północny jest najdłuższym korytarzem w całym kompleksie. Odchodzi w stronę kompleksu Soboń, czyli w stronę naszego najbliższego sąsiada. Jednak z nim się w ogóle nie łączy. Za to zaczyna się bramą wejściową, bramą numer 2, gdzie wchodzą wszyscy turyści do podziemnego kompleksu. Przewodnik idzie inną trasą, my tutaj zostaliśmy sami. O, zobacz, jeszcze są te kołki wbite, żeby na nich coś móc powiesić, co nie? A pociągnij za sznurek. Nie. Rzeczywiście tu się robi niżej, ale może być to też spowodowane tym po prostu, że strop odpadając wypełnił wypełnił no chodnik. Tak, tu widać jakieś delikatne obwały.
Ej, zobaczcie, tu jest jeszcze jeden poziom. Ja w ogóle z tą torbą dziwnie się czuję, powiem wam szczerze. I to nie jest w żaden sposób żadna reklama. Jakbyś na zakupy szedł. Poczekaj i patrzcie teraz na to. O stary. Stary. Tu jest jeszcze jeden poziom, zobacz. Po pierwsze, jest nad nami zrobiona kładka. Też są te metalowe To jest ten sam patent, co szpilki. wykonarzu, że kuli Tak. najpierw dół, potem górę. Dół, wysadzali. robili platformę i dopiero Tak, wchodzili i na potem górę, co nie? wysadzali i łączyli to. Tak. Czyli to jakby możliwe, że oni od tamtej strony kuli ten chodnik, co nie? Zobaczcie, jaki tu jest obwał. I zakładam, że cały ten środek też miał być zwalony i wyniesiony, żeby powyższyć po prostu ten chodnik do... No i co, oni mieli to potem obetonować, zrobić znowu takie jaja. No tak. Obniżony strop i w ogóle normalny korytarz tam Tu się trzeba będzie trochę poprzyciskać. Z tą torebką. Mówię, jakbym szedł z bazaru na Jajek nie zakupy. rozbij. Czuję się trochę tak jak na opuszczonych kompleksach Rize teraz. Zawały, właśnie skały gnejsowe wszędzie dookoła głowy, ale zaraz wejdziemy już do tego miejsca, gdzie znowu można się wyprostować. Łukasz, zostajesz czy? Zostaje. O co wam chodziło z tym giglokiem, że jak pociągniesz do ten sznurek, to się Co uruchamia? ta muchołapka, wiesz, otwiera się podłoga i startuje diglok. I mamy tutaj przejście do małej hali z kanałem wodnym i to... Nie wiem skąd ta nazwa, bo to nie jest mała hala. Jest naprawdę duża i zobaczcie, że mamy kolejny przekrój. Dół, strop i tam miał być kanał techniczny. I tu jeszcze taka ciekawa rzecz. Czemu to nie jest idealnie półkole, tylko widać, że tu jest podszalowane na równo, a tu jest półkoliste. To właśnie jedna z niewyjaśnionych zagadek, dlatego o ile tamte dwie hale są identyczne, to ta hala jest wyjątkowa. O ile sklepienie również nie jest równomierne, bo z tamtej strony jest wyższe, tutaj jest mniejsze, ale zobaczcie, dlaczego jest taka wyjątkowa ta hala. Mała hala, no bo jest mała w stosunku do wielkiej hali. Natomiast to, co wyróżnia tutaj, po prawej, po lewej stronie mamy wyciągnięte zbrojenie. Natomiast na górze nie ma tego zbrojenia, nie ma betonu, a jest lita skała gnejsowa. Tutaj ewidentnie widać, że Niemcom zabrakło czasu, żeby ukończyć chociaż tą małą halę. Czym bliżej końca wojny, czym bliżej ostatecznej ewakuacji, ta robota szła coraz słabiej, coraz gorzej, było coraz mniej ludzi i robili to na szybko. Wygląda to dla mnie przynajmniej tak, jakby to była taka nieukończona sceneria do filmu wojennego. Ponieważ widzicie tutaj dookoła skałę, są światła takie przyciemnione, jeszcze gdzieniegdzie wystają pręty, ale w pewnym momencie wchodzisz do tej hali, która już jest mniej więcej skończona i ładnie wyglądająca. Więc wychodząc tu, to była jakby moja pierwsza refleksja, patrząc się na to miejsce. A moja refleksja jest taka, że kolejny raz zobaczcie na grubość tych prętów. Tutaj widać, że jest podszalowane, ale są zrobione właśnie wytyki z prętów, co by mogło świadczyć o tym, że to miało być prowadzone dalej w tamtą stronę. Kolejny temat. To, co przed chwilą się pytałem, czemu tu jest płasko, to zobaczcie, że to jest tylko w tym miejscu, gdzie jest kanał wodny. I teraz pytanie, po co w ogóle robić coś takiego? Po co tak wielkie hale? I nawiązując do tematu Łukasza, że jeżeli to miałby być schron i tak dalej, to dla mnie wygląda jak jakieś techniczne zaplecze zrobione specjalnie dla jednej jakiejś konkretnej maszyny. Nie wiem, czy to jest oryginał, czy nie. To nie jest oryginał, to jest akurat Difference druk. urządzenie, które pochodzi z filmu Tajemnice Twierdzy Szyfrów. A, okej. Zostało to tutaj zawieszone, no i zawsze po jakimś filmie zostaje tutaj. A, okej, coś w czyli środku, brawo dlatego tak udział w filmie. jest wtórnie zawieszone. Natomiast wracając do mojego tematu, no jeżeli tu mamy jakiś kanał, mamy specjalnie zrobiony strop w takim, a nie innym kształcie, to by świadczyło o tym, że rzeczywiście akurat może w tym miejscu miała być jakaś fabryka, a jak nie fabryka, to może jakieś miejsce na jakieś maszyny, czy przechowywanie czegoś konkretnego, konkretnych rozmiarów, no ponieważ ten strop ma jakiś konkretny kształt. No nie wiem, dla mnie to jakoś tak nie pasuje do schronu, ale znowu z drugiej strony tyle ludzi, co się zajmuje tematem Rize, tyle opinii. I każda będzie dobra. Albo zła. Albo zła. Wejdę teraz kawałek po drabinie. Oczywiście tutaj na te deski nie będę wchodził ze względu na tematy bezpieczeństwa,
ale zobaczcie na to. Tutaj widać takie wielkie, odstrzelone głazy. Do strzelania tutaj używano nie dynamitu, tylko donaritu. To też jest materiał wybuchowy i zobaczcie, te skały po odstrzeleniu opadały na dół, a następnie zostały siłą ludzkich rąk, a konkretnie pracowników po prostu przymusowych, kilofami rozczłonkowywane na mniejsze partie i wagonikami wywożone właśnie na zewnątrz. I teraz mamy widok, tam był ten chodnik, skąd przyszliśmy, jest chodnik, a tu widać górę i jak się obrócę, to zobaczcie, widać teraz przekrój całej tej hali, gdzie jeszcze u góry są pozostałości jakichś szalunków, a często też, nie wiem czy przy betonowych, ale zrzuca się na stropy różne losowe rzeczy, belki, ponieważ gdyby był zawał, to po prostu bezpośrednio nie uderza w dół, tylko się ta energia roznosi po tym, co jest u góry. W tym przypadku to jest chyba po prostu pozostałość, tak? Tak, to są pozostałości po szalunku tym drewnianym. Tym niemieckim. Że lata wojenne, czyli 80 lat, no to wszystko ulega degradacji. Jesteśmy w korytarzu, który prowadzi do wielkiej hali ze szalunkiem. To jedyna hala tego typu w całym kompleksie Rize. Wśród wszystkich kompleksów nie zobaczycie więcej takiej hali. Hala oryginalna z 1944 roku ze szalunkiem z drzewa modrzewiowego. To nasze logo. Zobaczycie wielką halę wszędzie. Wszędzie, gdzie zobaczycie napis Osówka. Zapraszam. O rany boskie! To rzeczywiście jest wielka hala. Wow. Teraz jest różnica między małą halą z kanałem wodnym, a wielką halą. Ty, ale to Ty, wygląda to jak jest kościół piękno. jakiś, co nie? To jest hala trzypoziomowa. Gdzie miał być pierwszy poziom? Tu, tak? Pierwszy poziom miał być tutaj, gdzie jest skała. Pierwszy poziom, gdzie się kończy drugi skała, no. poziom góra i trzeci poziom sklepienie. I niech ktoś powie, że to schron miał być, nie? Osta. No właśnie. Po co taki schron? Z tej strony słabo to wygląda, ale mamy tutaj oryginalny szalunek, widzicie, betonowy. Natomiast z tamtej strony, ale faktycznie widok jest inny, no bo tutaj wtedy widać ogrom tej hali. Ale powiedz mi, bo to jest jakoś tak ładnie pozacinane, porobione, jak, to wygląda jak sklepienie w jakimś kościele, a nie, wiesz... To jest wyjątkowe sklepienie. To jest sklepienie z drzewa modrzewiowego. Ten szalunek opiera się na półkach gnejsowych po lewej i po prawej stronie. Chodziło o to, żeby oprzeć szalunek na tych skałach. Następnie zdjęto by szalunek z góry i ze ścian bocznych, rozkruszono by półki gnejsowe, szalunek poszedłby w dół. Byśmy mieli podobne hale jak na parterze, czy jak mała hala z kanałem wodnym. Wymiary tej hali są ogromne. 60 metrów długości, 10 metrów wysokości, 7 metrów szerokości. Jak już Wam wspomniałem, to jedyna taka hala w całym kompleksie Rize. Nigdzie więcej nie zobaczycie podobnej hali. Hala robi wrażenie. I z jednej, i z drugiej strony. Natomiast chłopaki weszli teraz trasą niedostępną. Dlaczego? No bo belki, które są nad nami, cały czas pracują. Szczególnie wielkim zagrożeniem jest górotwór gnejsowy, który cały czas naciska na ten szalunek. Do tego woda, która się tutaj skrapla, no tworzy różne niedogodne tutaj rzeczy, dlatego belki powoli zaczęły odpadać. A bezpieczeństwo turystów w naszym kompleksie jest najważniejsze. Dlatego akurat to przejście zostało wyłączone z ruchu turystycznego. Słuchaj, ja Ci muszę zadać to pytanie. Co Twoim zdaniem miało być w Rize? No bo jak patrzę na to nie jest schron, co nie? Każdy ma swoją teorię, każdy ma być może prawdopodobne. Ile turystów, ile badaczy, to każdy ma coś swojego. Nie no, twoje zdanie, prywatne. Moje prywatne zdanie. Siedziba może samego Hitlera. Może coś, co nie powinno ujrzeć światła dziennego, dlatego że wszystko jest doskonale tutaj zaprojektowane. Myśl techniczna, niemiecka myśl techniczna jest doskonała. O ile ta hala na Was robi wrażenie, zobaczycie, co będzie jeszcze na Was robiło wrażenie. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, do czego to miało służyć. Prawdopodobnie projekt uległ zmianom i właśnie to jest ta niepewność. To jest ta wyjątkowość kompleksu osób. A myślisz, że na przykład wszystkie te miały być połączone ze sobą? Nie, na Nie? pewno nie. Na 100% nie.
Odległości za duże, czy? Jest taki domysł, że podziemne wyrobiska powinny być ze sobą połączone. Ale co jest ciekawego, 5 wyrobisk znajduje się w masywie Włodarza. Te wyrobiska są wydrążone w skale gnejsowej. Jawornik, Rzeczka, Osówka, Soboń i oczywiście Włodarz. Ale musimy pamiętać, że jesteśmy w górach, gdzie są uskoki i szczeliny. Są głębokie doliny rzeczne. Nie sposób tutaj połączyć wszystko Rozumiem. w jedną sprawę. Przy takiej Dlatego długości- jesteśmy- praca górnicza idzie, praca ręczna, a nie wiertło na przykład jak mamy teraz nowoczesne wiertło pod metro w Warszawie. Tutaj idzie praca typowo górnicza. Mało prawdopodobne, żeby to było połączone. Niemcy, krótko mówiąc, za późno się za to zabrali. Coraz mniej czasu, coraz mniej pieniędzy i coraz mniej taniej siły roboczej. Wyjątkowe skrzyżowanie. Dlaczego? Bo tutaj mamy korytarz północny, gdzie staliśmy tak zwanym uskokiem, szliśmy do góry, a chłopaki wchodzili tym zasypanym, niedostępnym dla turystów korytarzem. Natomiast na wprost mamy dalszą część korytarza północnego, ale ten korytarz jest zalany wodą. Tutaj się zaczyna trasa ekstremalna, która odbywa się od środy do soboty w godzinach popołudniowych. Płynie się właśnie korytarzem północnym. Chłopaki zobaczą to z poziomu łódki, ale także z poziomu wody. I teraz dokonujemy naszej ulubionej konfiguracji. Przebierania się w sztolni, tak? Podziału. Chłopaki pójdą w woderach wodą, a my będziemy płynąć łódką, tylko potem się po prostu rozdzielimy i możliwe, że już nigdy nie spotkamy. Dobra, Łukasz, wyruszamy na misję. Tam już żaden z turystów normalnie nie wejdzie. Nawet łódką nie podpłynie. Nawet przewodnicy nie wchodzą, to nikt nie wchodzi. Tak naprawdę dostaliśmy zgodę, bo nikt tam nie chciał wejść, więc Nigdy. my się zgodziliśmy, że to sprawdzimy. A tak naprawdę to jest to bardziej trasa ekstremalna. I nawet nie wiem, czy też nią prowadzą. Kurde, grubo, fajnie. A już ich słychać. O, dzień dobry. Wyścig po złoto! Co macie? Wyścig po złoto! O, mamy złoto! I to nie byle jakie, tylko w samych sztabach. Złoto dla zuchwałych! Ty, ale ile jest wody? A, do kolan, dobra. O, na razie. Jak będziemy wracać, to weź po jednej. Tak o szczegóły zadbane wszystko. No się śmiejemy, że mamy depozyt Narodowego Banku Polskiego. No tak, oni mają pewnie dużo, bo kupują i pewnie nie mają nic. Ej, tam jest wagonik. Tak. To prawdziwy? No, wagonik to prawdziwy, no. Ale że z Rizetą? Z Rizy nie, on jest wtórnie tutaj przyciągnięty. Oryginalny wagonik jest na skrzyżowaniu w hali zachodniej. Okej. I to jest wagonik z kompleksu Gątowa. Kurczę, teraz się rozdzielamy. Po raz kolejny, gdzieś pod ziemią, w tunelach zalanych wodą. Choć tej wody, tak jak Łukasz powiedział, no to tutaj już jest trochę mniej, więc idąc w kaloszach również byśmy mogli normalnie się przejść. Ale normalnie, tak jak też mówię, no to mało kto ma do tego dostęp. I to mnie właśnie cieszy, że jesteśmy w stanie Wam pokazać ten kompleks Osówka praktycznie w całej okazałości. I pokazać Wam też to, czego byście nie zobaczyli, idąc tutaj po prostu na wycieczkę, którą oczywiście bardzo polecamy, bo jest to mega ciekawy obiekt, który naprawdę warto zobaczyć. W ogóle zobaczcie, jak tutaj te skały w pionie, jak one rosły. Tylko poczekajcie, bo co chwila mi paruje kamera i to też jest kolejna niedogodność tego miejsca. I to, co mówiłem już wielokrotnie, zobaczcie, dochodzimy do końca takiego tunelu i ten koniec tunelu to jest właśnie taki koniec prac w obiekcie Rize. To właśnie kiedyś ktoś tutaj podszedł i ostatni raz właśnie tu pracował, a następnie już nigdy nikt tutaj nie wrócił i to właśnie do tego miejsca on został nakręcony. Dlatego właśnie przy takich końcach zawsze się staram, nie wiem, jakoś takie refleksje mi łapią, że wiecie, ktoś robił to kompletnie w sumie bez sensu tak naprawdę, bo cały ten obiekt no został rozpoczęty za późno. Właśnie chciałbym was zapytać teraz o zdanie, ponieważ ludzie spekulują i zawsze będą spekulować. Słuchajcie, według najświeższych badań cały kompleks Rize, olbrzyma, miał właśnie służyć jako kwatery główne dla nazistowskich watażków. Tylko właśnie
to właśnie cała magia Rize polega na tym, że ludzie szukają tajemnic, szukają tych właśnie legend, domysłów i tak dalej i spekulują. I to chyba jest właśnie najbardziej przyciągająca rzecz w Rize, czyli właśnie te sekrety i ta mitologia. I tutaj, drodzy widzowie, chciałbym was zapytać o waszą opinię, wasze zdanie, co wy sądzicie na ten temat i popójmy wyobraźnią, pospekulujmy, po co powstało Rize według was. A, czyli my wysiadamy. Znaczy, no ty możesz wysiąść, bo ja nie mogę, bo łódka mi nie może odpłynąć. Dobra, to ja wysiadam, idę. Wysiadam, dalej będę szedł teraz już na piechotę korytarzem północnym. Tylko nie wpaść tutaj do wody, zobaczcie. Są porobione przejścia. Tylko zakładam, że jak to jest na łańcuchach, to po to, żeby się właśnie bujało. Ale idę w tamtą stronę, ponieważ idąc cały czas prosto, dojdę do korytarza, który łączy się z Soboniem. Znaczy, źle powiedziałem, nie łączy się z Soboniem, tylko odchodzi w stronę Sobonia. A to, czy się miał łączyć, czy nie, to już inna bajka. Dobra. Czy spotkam chłopaków gdzieś tam dalej? Tego jeszcze nie wiem. Dobra, i teraz po tej belce. Cyk. Powiem wam, że naprawdę ta osówka jest ogromna. I to widać. No niby włodarz jest większy, ale to jakoś tutaj mam wrażenie, że robi na mnie większe wrażenie. Zobaczcie, tu mamy kolejną odnogę i tu idąc doszlibyśmy do tej wielkiej hali i już nogi mokre. Szybko tylko tutaj przejść. A zimno. Dobra, jestem. Najgorsze jest, wiecie co? Zobaczcie. Pięknie. Kończy mi się bateria. Jeszcze kamera zaparowała od takiej ilości wilgotności. No tutaj już nie wchodzą turyści. Tu jakiś mamy mały obwał. Zobaczcie, że na ziemi jeszcze są cały czas widoczne takie kreski poziome. Oto takie zagłębienia, to jest po podkładach. Kurde, jakie to długie jest. Tutaj jeszcze stara zabudowa leży na ziemi, obwalona. O, tam widzę, że znowu zalane. Tu jakby może chcieli odchodzić. Pytanie teraz, jak tu jest głęboko. Wow, ale to był słaby pomysł. Więc tak, tutaj jest obecnie, przez to co się dzieje na zewnątrz, że mamy zimę, jest gdzieś wody prawie do kolan. Znaczy inaczej, wody jest mało, ale jest mnóstwo takiego no takiego błota. Natomiast tam pokażę wam to na kamerze, bo ten chodnik idzie cały czas prosto. O, i to co widzicie tam, ten przodek, to jest koniec korytarza prowadzący właśnie do... Oj, czekaj sekundę. O, teraz mam ostrość. To jest przodek prowadzący właśnie do Sobonia. Jakbyśmy tak kuli w tamtą stronę cały czas, prawdopodobnie moglibyśmy się spotkać. Naprawdę określenie tego olbrzymem jest idealnym określeniem. Dobra, i wracam. No i właśnie osówka, te korytarze, którymi teraz przechodzimy, czy ta brudna, ekstremalna trasa, która przyciąga nas najbardziej, ponieważ lubimy właśnie takie tajemnice, które nie są dostępne dla ludzi na co dzień, ale ja cały czas wracam myślami do tej ogromnej hali, którą widzieliśmy na początku i tak jak wcześniej, parę sekund temu powiedziałem wam o tych spekulacjach, to moje wewnętrzne ja wierzące w tą właśnie
produkcję Wunderwaffe, czy to V1, czy tą legendę o Atomie, która, tak jak mówię, jest bardzo mało prawdopodobna, ale właśnie widząc tę halę, to człowiek uruchamia wyobraźnię i myśląc o tym, że właśnie katorżniczą pracą, niewolniczą pracą ludzi, plus właśnie tym ostatnim wysiłkiem Rzeszy, Niemcy do ostatniej chwili walczyli o to, żeby to powstać, to człowiek wewnętrznie podbija sam te legendy i te wierzenia o tym, że rzeczywiście może te dokumenty o kwaterze Hitlera były podrobione, a było tutaj jakieś drugie dno. Świetnie, że macie wodery, bo ja na przykład nie mam, wpadłem do kolan. Nie, nie przejdziemy tego we dwójkę. No ktoś musi zejść do wody, Kuba. Dobra, możesz zejść do wody? No już schodzę. Podejdź do środka i ja wtedy zejdę. No wiesz, że ci łódka uciekła. No ty chyba masz tamiznę. Świetnie. Chodzi mi o to, że jak idziesz cały czas tam prosto, No. to deski się kończą. I tam jakbyśmy szli, to jest Soboń, co nie? Ale po pierwsze za jakieś 2 minuty skończy mi się bateria, a po drugie, jak doszedłem, to do kolan wpadłem do wody wymieszanej z błotem, co nie? Ustaw na trójkę, bo chyba na maksa dała. Zmień sobie moc w rotacji. Co? Zmień sobie moc w rotacji. O! I spójrzcie, tu też jest ogrom w ogóle podziemny. Tego wszystkiego. Chcecie mieć urbexa? No, oczywiście, że tak. To skaczcie. Dobra, rozumiem. Więc tak, mamy halę wschodnią, udostępnioną tylko i wyłącznie podczas trasy ekstremalnej. Nie ma sztucznego oświetlenia, nie ma multimediów i właśnie turyści z latarkami oświetlają sobie tutaj korytarze. To dobrze widać, bo zobaczcie, mamy tam chodnik, tu chodnik i pomiędzy kolejne, czyli mamy właśnie tą widoczną szachownicę. Albo tak? inaczej tabliczkę czekolady dla głodnych. I tutaj łatwo zobaczyć, że to są pozostałości po torach kolejki wąskotorowej, która wywoziła tutaj urobek na zewnątrz. A i to jest tak jak ja doszedłem w stronę tego Sobonia, tak to jest w stronę rzeczki. Tak jest, ślepy korytarz. Widać jeszcze te ślady po odwiertach O, pewnie, wie, tak? tak, nawierty mamy, tak jest. A co tu taki? Gdzie woda się skrapla tutaj do środka. A tu widać rzeczywiście, no, odwiercali, sadzali ładunek Tak, wybuchowy, ładunek wybuchowy, bum i wtedy wywozili wyciągali urobek. Tak jest. I to jest ten boczny korytarz, ślepy korytarz, ale w stronę kompleksu Rzeczka. I do Sobonia jest daleko i do Rzeczki również. Do Sobonia 2150 metrów w linii prostej, do Rzeczki 2450 metrów. Kopiemy? Tylko 2,5 km. No, nie wiem czy by była taka jakaś opłacalność. Chociaż jakby tam była bursztynowa komnata czy złoty pociąg. Chociaż złota kolejka wąskotorowa. To na pewno nie jeden by szukał. Układ wydaje się dość taki logiczny i prosty, ale mam wrażenie, że cały czas coś nowego odkrywamy. A to chyba, to co? To szyb. To jest szyb, tak jest. Widać światełko w tunelu. Widać światełko. Jak schowamy nasze oświetlenie, to widzimy źródło światła. To, że na lampa, że na latarka, to źródło światła dziennego. Osówka to nie tylko podziemia, ale również też i zabudowania na powierzchni, między innymi tak zwane kasyno czy siłownia i o tym chcemy nagrać za jakiś czas oddzielny odcinek. Natomiast teraz stoimy koło szybu. Szybu, który ma 49 metrów wysokości, 4,5 szerokości. Dla porównania jest to mniej więcej 16-piętrowy budynek. Wydaje się, że on jest szybem wentylacyjnym. Oczywiście, ale miał być podobno windą, która mogła sprowadzać z góry na dół, zwozić właśnie towary i połączona z tymi zabudowaniami na powierzchni. W tym momencie jest cała ogrodzona dookoła, aby nikt tam nie wpadł oraz jak widzicie tutaj tą całą kratę taką wielką, jest to dlatego, ponieważ nietoperze przylatują tutaj po prostu zimować. Gdybyście trafili do zabudowań naziemnych Osówki, broń Boże nie przechodźcie przez to ogrodzenie, które jest u góry.
Słuchajcie, teraz znajdujemy się po drugiej stronie hali i wielu z was pewnie pomyślało, że te cegły zostały tutaj wstawione na potrzeby jakiegoś filmu. Otóż nie. Jest to oryginalny szalunek, ale jedno co musicie zobaczyć, że ta zaprawa jak tutaj jest zrobiona, jest to bardzo niechlujnie zrobione. Czemu? Najprawdopodobniej ktoś, kto to stawiał, po prostu musiało mu się mocno śpieszyć. Czemu? Tego nie wiemy, ale jest to relikt tamtych czasów. Kolejna miejscóweczka. Ostatnia miejscóweczka, gdzie turyści nawet tego nie widzą. Nie wchodzą. Wejdziecie. I teraz Dojść. czym to jest? Czyli Czym to najprawdopodobniej wartownia to nie jest. W takim razie, No trochę za duże na no, wartownię. po co to było zrobione? Obok głównego wyjściowego korytarza, nie? No. Chyba, że Tam się ciągnie, tam jest przodek i też zwężenie. Tutaj podobno są dwie wartownie obok, że podobno to mógł magazyn niby być. mógł. No bardziej na magazyn by pasowało, bo jest duże, co nie? Jest jakby właśnie obok tego korytarza, więc rzeczywiście mogło być tak, że tutaj jakieś składowiska, nie wiem. Agregatory, no choć nie, ciężko powiedzieć. Tutaj też jakieś podkucie w bok. Zobaczcie, jeszcze jakieś resztki metalu leżą. Widzicie, o, zawiesie jakieś. Tutaj też coś jeszcze można, to już Jakby jakaś góra tego, w ogóle wejdzie wiaderka. jakaś pasta. Pasta? No, to jest jakiś beton, pasta, nie wiem co to jest. Ładunek wybuchowy. Może być, to nie. Dotykam, bum. Kości. O! Grzybki. A to jest kolejna wartownia, tak? To jest kolejna wartownia do wyjścia, czyli ona też jest wszystko. A, i tam jest ten wagonik, okej. To jest ten korytarz do wagonika. Ej, strasznie jest ta osówka pokręcona, No, jest ciekawe. ale tak, tak pozytywnie, Ale nie? to, co widzieliście na planszy edukacyjnej, ona jest pokręcona, ale ona jest idealnie zaplanowana. Naprawdę, krzyżując się te korytarze czy hale, no to tutaj myśl techniczna była na najwyższym poziomie. Normalnie tędy turyści nie wychodzą. Nie, wychodzą. wychodzą. Tak, bo tutaj się kończy trasa turystyczna. Okej. I zapraszam. Witamy w Narni. Ale pięknie, cudowny. O, jakie wyjście, co? No, Jakie to jest piękne. światło. Szybko do auta. I tutaj kończy się nasza wyprawa po przeogromnym kompleksie Osówka. Dziękujemy Ci serdecznie za naprawdę ogrom wiedzy i za to, co nam pokazałeś i za to, że pokazałeś nam rzeczy, których zazwyczaj ludzie normalnie nie mogą zobaczyć. Ja również serdecznie Wam dziękuję. Profesjonalna ekipa, która zobaczyła 100% kompleksu, to czego nie widzą w innych kompleksach, ale zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tajemniczego, podziemnego miasta Osówka. Odkryjcie tutaj projekt olbrzyma. Serdecznie zachęcamy, bo naprawdę warto zobaczyć to miejsce. No i przede wszystkim dziękujemy Wam wszystkim, że dzisiaj z nami byliście. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!